pierwsze jedziemy odebrać samochód z wypożyczalni, przebywać na pomoc zaraz Uber, ale tak pada strasznie. Taka nieładna pogoda, ale jest cieplutko. To jakaś taka roślina z dna morza. Tam jeszcze jak jechaliśmy, to były takie lasy, gdzie widziałam kwiaty takie, nie wiem co to były kwiaty, wyglądały jakby takie róże normalnie cięte, tylko białe, stały takie wysokie w lesie. Nazaré. No i piękny widok. Nazaré. Takie ścieżki. Trochę Polaków tu jest. Troszeczkę jak z bajki, nie? Ta miejscowość Nazaré słynie ogólnie z takich ogromnych, nawet 30-metrowych fali. Tutaj pływają sobie, czy akurat dzisiaj nie widzimy, ale może z drugiej strony. Właśnie na tych falach. Tu jakaś dżungla amazońska. Farol da Nazaré, czyli ta latarnia morska. To jest muzeum desek surfingowych. Bilet kosztował 2 euro od osoby. Można tu zobaczyć takie deski, ale w ogóle dziwne to jest dla mnie, że niektóre są takie bardzo krótkie. To są akurat takie średnie, ale niektóre były takie o tamte, jak taka połówka deski, nie? I to chyba ich właściciele. A tutaj można zobaczyć całe okoliczne wybrzeże. Tutaj właśnie pod numerem 2, czyli tam jest Nazaré. Makieta wyjaśnia, skąd biorą się te ogromne fale tutaj w Nazaré. A ze względu na ukształtowanie dna morskiego i specyficzną topografię miejscowości. Nie mam pojęcia, czemu tu są skrzypce. Trzeba by było poczytać tutaj po portugalsku. To jest jakiś rodzaj skutera wodnego. Ciekawe. Pada. To ta słynna latarnia. Tu w tym muzeum prezentują takie filmy. O, i tak tutaj ludzie sobie pływają. Surfują. Te fale są ogromniaste po prostu. Tutaj widać ogrom tych fal. Tu jest ta latarnia. Jedziemy do jaskini Monety. Pani nam właśnie dała karteczkę po polsku w jaskini. Wytłumaczyła, gdzie dokładnie trzeba stanąć, czego słuchać. Niestety ten przewodnik audio nie jest w języku polskim, ale jest też po niemiecku, więc spoko. No i idziemy. Nie można niczego dotykać, ale można robić zdjęcia i filmy. A później jest jakaś degustacja wina i jedzenie z czegoś tam. I muzeum w cenie. Chyba pierwszy raz jestem w jaskini, gdzie można samemu obchodzić jaskinię bez przewodnika. Tu są takie w ogóle ścieżki wybetonowane i nie da się skręcić gdzieś nie tak. Uryta została w 1971 roku przez myśliwych. Polowali na lisa i przypadkowo trafili na tajemniczy otwór w ziemi. Jaskinia ma ponad 350 metrów. Wewnątrz jest aż 18 stopni, gdzie w Polsce w jaskini niedźwiedzia jest 6. Tu jakaś taka wystawa skał, minerałów, ale nie tylko znalezione tu w tych okolicach. Są też jakieś z Hiszpanii i innych zakątków. Fatima! Tak pada w Fatimie. Dojechaliśmy do naszego hotelu Santa Cecilia. Idziemy się zakwaterować. Podobno jakaś bardzo miła pani w rejestracji siedzi. Tutaj jest kierunek Aliuster, czyli
tej miejscowości, gdzie znajdują się domy Łucji, Franciszka i Hiacynty. Tu jest sanktuarium w tamtym kierunku. A sanktuarium teraz się znajduje na terenie Fatimy obecnie. Śmiesznie, bo pan nam przyniósł przystawek cały stół i powiedział, że płacimy za co chcemy, no ale to tak dziwnie stało to. Powiedziałam, żeby mięso zabrał, jeszcze tam jakieś inne rzeczy, jakiś ser, coś tam. Wiadomo, że spoko by było, ale przyszliśmy coś zjeść, więc weźmiemy główne dania. Jakiś żółty chleb, muszę spróbować. I takie rzeczy. Ośmiorniczka, a to dorsz. Dzisiaj pierwszy pełny dzień w Fatimie. To jest widok z okna. Nasz hotel jest w takim bardzo fajnym miejscu, bo jest blisko, 10 minut do sanktuarium. Jest taki sklep, można kupić takie zwierzaki. W ogóle wszędzie jest pełno jakichś sklepów takich z suwenirami, jakimiś figurami świętymi i tak dalej. No interesująca rzecz. To jest taki pomnik tych pastuszków. Nie widać do końca. Jesteśmy w portugalskim sklepie spożywczym Aldi. Patrzcie, ile to jest rodzajów grzybków. Bardzo dużo warzyw i owoców. Stylu nie ma. Jeśli chodzi o ceny, to weźmy sobie na przykład taki worek jabłek. Takich małych. 2,49 euro, czyli to jest około 10 do 12 zł na polskie. Patrzcie, jaka ładna woda mineralna, jak taki kryształ. Plastikowa buteleczka, ale piękna. Mała woda w takiej cenie. 99 centów. Widzę, że mają bardzo duży wybór pieczywa. Bułeczki, jakieś takie słodkie różnego rodzaju. Też nie wszystko rozumiem tutaj z tych napisów, ale wydaje mi się, że niektóre są też z jakimś farszem. Tutaj coś wystaje. Jeśli chodzi o produkty, no bo to jest Aldi, tak? Ten sklep jest w wielu krajach. To wydaje mi się, nie chcę tutaj teraz strzelić, ale nie będzie więcej niż 40% produktów, tych, które my mamy też w Aldi. Więc bardzo dużo jest takich, regionalnych. Okej. Idę teraz na mszę do Bazyliki Trójcy Przenajświętszej. Dopiero kupiłam parasol, ale jest taki wiatr, że dosłownie zaraz mnie go połamie. Pełno ludzi, ogromny plac. Ciężko się tu połapać, tak szczerze powiedziawszy. Jest tak brzydka pogoda, że to jest po prostu szok. Widzę, że tutaj też jest tyle miejsc, że tak naprawdę ciężko się połapać, gdzie trzeba iść. A ja próbowałam, żebyśmy się wkręcili do pielgrzymki, która w tym czasie akurat dzisiaj właśnie konkretnie jest tutaj. Polska pielgrzymka z Gdańska, ale niestety biuro podróży, które ją organizuje, nie zgodziło się, żebyśmy do nich dołączyli tylko na ten jeden dzień. Dlatego to się nie udało i musimy na własną rękę się odnaleźć. I tutaj nawigacja mnie poprowadziła mniej więcej i nie widzę, gdzie jest to miejsce. Bo tutaj na tym placu, gdzie wszystko się znajduje, te najważniejsze miejsca, jest około 3-4 właśnie takich punktów, które trzeba zobaczyć. No i nie ma jakichś takich strzałeczek, gdzie trzeba iść, czy coś takiego. W ogóle nie wiem właśnie, czy to przez pogodę jest problem z netem. Tam jest jakiś rozpalony ogień. Bardzo dużo ludzi chodzi ze świecami i to nie z jedną, a mają w ręce, nie wiem, po 10 takich długich świec. Są sprzedawane takie świeczki, nawet takie grube, ogromne. I nie ma sprzedawcy, trzeba sobie samemu wrzucić po prostu ofiarę tutaj. Taki napis po portugalsku w sanktuarium, mów ciszej. Ten napis jest tutaj z drugiej strony na tej tablicy, czyli
Tak wygląda cały ten plac z poziomu bazyliki. Tam jest kaplica Objawień. Tam jest kościół, bazylika Trójcy Przenajświętszej, przepraszam. Tu jest bazylika. Sklepik, który jest tutaj najbliżej chyba całego tego świętego miejsca. Co to za rączki? Dobra, już się domyśliłam. Tu jest chyba żołądek i różne części ciała, czyli ci ludzie, którzy zostali uzdrowieni, wrzucają do tego wielkiego ognia, który tam był. Niektórzy intencje jakieś, a niektórzy podziękowania. O, na przykład to jest pierś, czyli podejrzewam osoby, które są na przykład były chore na raka piersi i wyzdrowiały tu na oczy, jakieś innego rodzaju rzeczy. Interesujące. Tu jest pomnik papieża Jana Pawła II. Tam jest mniej więcej gdzieś kaplica Objawień. A tu jest bazylika Trójcy Przenajświętszej, gdzie dzisiaj była msza. I to jest w zasadzie taki największy kościół, gdzie mogą odprawiać mszę, bo tamten kościół jest zbyt mały, żeby się tam w ogóle pomieścili ludzie. A ten właśnie to jest wielkości jak stadion. Spytaliśmy się takiego pana ochroniarza tutaj, opowiedział nam tutaj trochę o tym miejscu, co gdzie. Dobrze powiedział, bo ja nie spodziewałam się, że tu są te schody, nawet ich nie widziałam, jak tamtędy przechodziłam. Mówi, że tutaj właśnie warto pójść, że tutaj są podziemia całe i tak dalej. I dużo ludzi tutaj właśnie zdjęcia robi i jest to dla nich ciekawe, więc idziemy. Zobaczymy. Teraz jest słońce dla odmiany, co chwilę pada. Także trochę się osuszy. Jako że przez siestę ciężko znaleźć w ogóle jakąś czynną restaurację w takim czasie, kiedy akurat człowiek jest głodny, czyli 14, 15, 16. One są otwierane o 17, o 19, ale na szczęście tu było czynne. Tu do góry jest restauracja, tu na dole jest taki sklepik. Tu jeszcze jakiś taki bar. No i przyjechaliśmy tutaj. Też były fajne zdjęcia, dobre opinie. No i zobaczymy, jak będzie smakować. Kotleciki z dorsza. Przyszedł starter. Te przystawki są tutaj dość drogie. Chlebuś 3,50. Te rybki chyba 6 euro. Jesteśmy w cukierni właśnie. O 20 jest zamykana, jeszcze pani nam szybko sprzedała coś. Taka sztuka ciasta. I tutaj też jakieś takie ciasto, nie wiem, bez sztućców. 3 euro z hakiem. Myślę, że to jest super cena na takie miejsce. No tak wyglądają portugalskie domki. Te domki widzę, że są wszystkie niskie. Nie ma dużych domów jednorodzinnych, tak jak u nas. Fajna knajpka. Tak wyglądają okolice sanktuarium wieczorem. Jest godzina 21. Jeżeli chodzi o przyjazd tutaj w ogóle do Fatimy w maju, to jest bardzo dobry pomysł pod tym względem, że nie ma wielu ludzi. Parkingi są po prostu puste. To są też darmowe parkingi, więc spoko. I parę kroczków i jesteśmy tutaj w sanktuarium. Ale pod względem pogody chyba nie jest to pewny miesiąc. Okej, idziemy teraz na procesję ze świecami. Tu się formuje powoli procesja. Jest dużo ludzi. Nie wiem, jak to będzie z tymi świecami, bo pada.
Fatimie, konkretnie w tym miejscu były objawienia fatimskie. Tutaj, gdzie stoi właśnie teraz ta kaplica objawień. Jesteśmy teraz w miejscowości Al-Juster, czyli miejscowości, gdzie mieszkali Łucja, Jacynta i Franciszek. To jest niedaleko Fatimy. Pokój rodziców Łucji, gdzie Łucja się urodziła. Pierwsze objawienia fatimskie miały miejsce w 1917 roku. Teraz mamy 108. rocznicę. Kościół rzymskokatolicki oficjalnie potwierdził ich autentyczność dopiero w 1930 roku. W 2024 roku sanktuarium fatimskie odwiedziło ponad 6,2 miliona pielgrzymów. Wow. Nie jest to wcale najczęściej odwiedzane sanktuarium maryjne na świecie. Bramki na autostradzie w Portugalii. Mamy tutaj tego chipa kupionego z wypożyczalni, więc nie musimy się zatrzymywać. Przejechaliśmy płynnie i jedziemy dalej. Ten chip 2 euro za jeden dzień. Dodatkowo dochodzi jeszcze opłata, bo to jest tylko cena za wynajem, a jeszcze jest opłata za autostradę.